Tutaj wjeżdża się na ten camperplac, później jeszcze zrobię Wam w środku jak to wygląda, a teraz idziemy na spacer. Na tej wycieczce chcieliśmy trochę uniknąć wielkich miast, więc zwiedzamy takie małe miasteczka, uciekamy od wielkich tłumów, chodzimy sobie tam, gdzie jest po prostu cisza i spokój. No i doszliśmy tutaj do tego pięknego miejsca, zobaczcie, czyż nie jest cudownie. Także kochani, tam na dole znajduje się wodospad, a to miejsce, gdzie w tej chwili jesteśmy, to są ruiny starego młynu. Taka mała rada, jeżeli chcecie chodzić po takich skałkach w grudniu, to kupcie sobie porządne zimowe buty, takie do chodzenia po górach, bo... Polecamy taki. No jesteśmy na plaży, tutaj na plaży jest również hotel, sklep, kawiarnia, ale niestety wszystko jest zamknięte w grudniu. Jesteśmy bardzo wysoko tutaj w górach, jechaliśmy takimi serpentynami, a jesteśmy dokładnie, jest taki duży parking, tutaj są miejsca na autobusy, można też zaparkować kamperem albo vanem, a tam dalej są dla osobówek miejsca. Naklejamy też naszą naklejkę, jeżeli ktoś z Was zobaczy, dajcie znać. Siedliśmy do wagoników, zaraz ruszamy zwiedzać jaskinię. My wracamy już z wycieczki do kampera. A tu taki piękny widok. Byczki, krowy chodzą po ulicy. Byczki chyba. Przyszły tutaj koło naszego kamperka. Trzeba uważać, żeby nas nie zaatakowały. Cześć! Witajcie na kanale CamperGo. Cześć, witajcie. Jesteśmy na nowym miejscu, rozpoczynamy tutaj dzień, rozpoczynamy kolejny vlog. Wczoraj opuściliśmy Bilbao i przyjechaliśmy do takiej małej wioski Sobreces. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam, ale no w okolicy tutaj za bardzo nic się nie dzieje, ale idziemy na spacer. Dostaliśmy mapkę od pani w recepcji, że 1,5 kilometra stąd jest bardzo piękny widok na morze i idziemy tam zobaczyć. A co dalej, to się jeszcze okaże. Chodźcie z nami. Tutaj wjeżdża się na ten camperplac, później jeszcze zrobię Wam w środku jak to wygląda, a teraz idziemy na spacer tą drogą, później w lewo 1,5 kilometra ma być piękny widok na morze. Tutaj możemy poczuć prawdziwą hiszpańską wieś. Jest spokój, cisza, krówki na polu. Tam dalej w oddali widać miasteczko, jest piękny kościół, a my spacerkiem idziemy. Dzisiaj chmurki trochę są, nie ma słoneczka, ale jest ciepło dosyć. Ile jest stopni? Z 16? No, z 15-16 stopni. Na pewno jest. W bluzie można iść. Tak jest. Na tej wycieczce chcieliśmy trochę uniknąć wielkich miast, więc zwiedzamy takie małe miasteczka, uciekamy od wielkich tłumów, chodzimy sobie tam, gdzie jest po prostu cisza i spokój. No i doszliśmy do brzegu. Mamy piękny widok na Zatokę Biskajską, która wpada bezpośrednio do Oceanu Atlantyckiego.
No i doszliśmy tutaj do tego pięknego miejsca. Zobaczcie, czyż nie jest cudownie? Wrzucę link w opisie, albo zaraz tutaj jakąś mapkę wrzucimy, gdzie dokładnie się znajdujemy. Jeżeli będziecie w okolicy, serdecznie polecamy, odwiedźcie to miejsce. Bardzo łatwo się tu dostać samochodem. Prawie pod sam punkt widokowy można dojechać autem. Jest tam miejsce na pozostawienie kilku aut. Droga nie jest zła. Jeden z najbardziej spektakularnych i najpiękniejszych klifów w Cantabrii. Są to klify utworzone przez platformy przybrzeżne wystawione na działanie otwartego morza, zniszczone przez działanie fal. Obok punktu widokowego znajdują się ruiny starego młyna, położonego pośrodku potoku Presa, który służył mieszkańcom okolicy do mielenia pszenicy. Na potoku zbudowano małą tamę, która wzmocniła wodospad. Ten wodospad dostarczył wystarczającą ilość energii, aby poruszyć kołami młyna. Po obu stronach potoku znajduje się punkt widokowy. Po prawej stronie znajduje się ławeczka, na której można usiąść i podziwiać imponujące widoki na klify z błękitem morza i zielenią wybrzeża. Będąc po lewej stronie, można zejść do ujścia potoku i obejrzeć ruiny młyna, choć zejście jest nieco skomplikowane. Na punktach widokowych brakuje ogrodzeń ochronnych, a spadek jest dość stromy, dlatego osobom cierpiącym na zawrót głowy nie zaleca się zbliżanie zbyt blisko krawędzi klify. Także kochani, miejsce jak najbardziej do polecenia. Polecamy wszystkim. Cisza, spokój, można sobie pochodzić, zrelaksować się, posiedzieć. Polecam. Idziemy zajrzeć do środka. Co tutaj jest? O, tu się wszystko zawaliło. Także kochani, tam na dole znajduje się wodospad, a to miejsce, gdzie w tej chwili jesteśmy, to są ruiny starego młynu, który kiedyś tutaj wykorzystywał ten wodospad do mielenia. Dawniej mieszkańcy utworzyli taką małą tamę, dzięki której woda z potoku Presa spływa takim wodospadem i zasilała ten stary młyn. Młyn służył mieszkańcom, okolicznym mieszkańcom do mielenia pszenicy. Tu jest taka ścieżka. Spróbujemy zejść tą ścieżką tam na dół. Z dołu widok jest jeszcze piękniejszy. Można usłyszeć ten szum wodospadu i poczuć jego siłę. Ale piękne miejsce, naprawdę. Punkt widokowy. Tego punktu widokowego nie znajdziecie na mapach Google, no ale warto tutaj przyjechać, naprawdę polecam. Wstawiłem już tam wam, gdzie to dokładnie się znajduje. Taka mała rada, jeżeli chcecie chodzić po takich skałkach w grudniu, to kupcie sobie porządne zimowe buty, takie do chodzenia po górach, bo Polecamy taki. Na pewno nie. Bo jest po prostu ślisko. Idziemy dalej. Urokliwe, piękne miejsce. Także jeżeli będziecie w Cantabrii, koniecznie wpadnijcie tutaj. Klify są przepiękne, wodospad, stary młyn. Można zejść tam na dół skałkami, praktycznie pod samą wodę. Coś pięknego. A my lecimy dalej w stronę plaży i miasteczka. Także kochani, tak,
To jest mapka, którą dostaliśmy na Camperplacu. Nasz Camperplac jest tutaj. Do tych klifów trzeba iść tą drogą tu, tutaj i tutaj się znajdują te klify. Teraz idziemy, wrócimy się troszeczkę tą drogą tutaj i idziemy na plażę, później do miasteczka i wracamy z powrotem. Zrobimy takie koło. Cała ta trasa to jest jakieś 4,5 km. Dobrze nam wyjdzie na kondycję. Na pewno. Dobra, idziemy. Jak wszyscy się czują? Dobrze? Nie ma kondycji, ale idziemy. Idziemy. Tutaj po górkę. O, tak wygląda, nic nie ma takiego. Tylko całe Pole, pole. Tutaj krówki się pasą, idziemy. koniki. I idziemy. Dobra. Kontynuujemy nasz spacer. Przeszliśmy stamtąd. Są te klify, dróżką tędy i tutaj pod górkę przyszliśmy. Jesteśmy w jakiejś połowie drogi do plaży na drugiej stronie i tam jest miasteczko. Nie wiem, czy zobaczycie to na kamerce, ale tam na tych górach, na wierzchołkach jest śnieg. No i po jakieś pół godzinki, może 45 minut spaceru i już widzimy, tam na dole jest plaża. Zejdziemy tam, zobaczymy, jak to wygląda. Tu mamy widok na miasteczko. Doszliśmy już prawie do plaży, tu widać jeszcze są jakieś apartamenty takie prywatne. Wszystko jest zamknięte w grudniu. Mały ruch, prawie nikogo nie ma, ale można właśnie spokojnie pochodzić. Dochodzimy do plaży. No jesteśmy na plaży. Tutaj na plaży jest również hotel, sklep, kawiarnia, ale niestety wszystko jest zamknięte w grudniu, także w sezonie na pewno tutaj jest większy tłok i można spokojnie sobie zjeść, wypić kawę, herbatę, ale dzisiaj w grudniu nic nie poradzimy. Plaża jest piękna, piękny piaseczek, taki drobniutki, dosyć szeroka, także w sezonie, w lecie na pewno jest tutaj bardzo fajnie. Przy plaży znajduje się również parking, jest on bezpłatny, ale niestety ogranicza go barierka i najwyższe auta, jakie mogą tutaj wjechać, to jest 2 metry. Plaża otoczona jest pięknymi klifami z jednej i z drugiej strony i drobnym piaseczkiem naokoło. W sezonie również stacjonują tutaj ratownicy, więc można śmiało przyjechać z dziećmi. Zbliża się przypływ, woda wchodzi coraz bardziej na plażę, a plaża jest dosyć szeroka, jak widać, aż dopiero tam dalej jest taki suchy piaseczek, więc podejrzewam, że tu cała ta część jest po prostu zalewana. Jakim ktoś musi być szczęściarzem, mając domek na takim wzgórzu z widokiem na piękną zatokę i ocean. Siedliśmy na chwilę na takiej ławeczce przy drodze, ponieważ idzie się stamtąd z plaży cały czas pod górę do naszego camperplacu tam. Tuż obok camperplacu znajdują się takie ruiny starego kościoła. A tam już widać nasz camperplac i naszego camperka. Tak wygląda wjazd na camperplac.
Tak prezentują się ceny. Tu można zrobić serwis. Tu jest recepcja, toaleta, prysznice. Prysznic kosztuje 1 euro za 5 minut. Zmywalnie, stanowisko do opróżnienia toalety. My uciekamy z tego camperplacu, jedziemy w następne fajne miejsce, także zostańcie z nami. Do zobaczenia. Pa! Es difícil decir que te amo, pero no sé si estoy mezclando una vez más lo que me das y lo que quiero. De pronto esa ya no sea mi realidad. No sé si es amor, es que quiero estar solo. La soledad me hace preso, la condena son tus besos. No sé si es amor, es que no quiero estar solo. A veces la paso lonely, no es tu culpa, I'm sorry. No estamos envueltos en un juego de dos. Quiero estar a lo tuyo, pero a veces no. De pronto son cosas del destino. O mejoramos con el tiempo como el vino. Súbeme la nota. No i dojechaliście, tak jak widzieliście, jesteśmy bardzo wysoko tutaj w górach, jechaliśmy takimi serpentynami, a jesteśmy dokładnie w Mirador El Soplao. Tutaj jest taka kolejka, którą jedzie się i zwiedza się jaskinie. To jest przepiękne. Ale co najfajniejszego jest widok stąd, jaki rozprzestrzenia się na okolice. Zobaczcie, wszędzie są góry. Także chodźcie, pokażę wam tam bliżej. I wiesz co? Będziemy nakleić naklejkę, bo tutaj Na słupku, no. Me hace preso, la condena son tus besos. No sé si es amor, es que no quiero estar solo. A veces la paso lonely, no es tu culpa, I'm sorry. Ahora yo entiendo toda la gravedad. Tú tan hermosa y no te ofrezco nada. Solo recibo y no te puedo dar lo que tú quieras, baby, la verás. Aunque bebé yo te llene de Dior, no se arregla esta relación. Lo que yo puedo es pedir perdón, porque no siento lo que sientes vos. Perdona la actitud que yo tengo hacia ti. Yo me pongo inseguro cuando tú quieres estar cerquita de mí. Yeah. Creo que la juventud me ha jodido a mí. No había nada interesante, solo interesadas a quien desvestir. No sé si es amor, es que quiero estar solo. La soledad me hace preso, la condena son tus besos. No sé si es amor, es que no quiero estar solo. Jest taki duży parking, tutaj są miejsca na autobusy, można też zaparkować kamperem albo vanem, a tam dalej są dla osobówek miejsca. Naklejamy też naszą naklejkę. Jeżeli ktoś z Was zobaczy, dajcie znać, że też tu byliście. Jesteśmy już w środku, ale musimy poczekać tak około 2 godzin, ponieważ wcześniejsze jakby sesje wjazdy do jaskini są już wszystkie zajęte. Kupiliśmy bilety i będziemy zaczynać za 15:05. Jeżeli chodzi o bilety, to dla dorosłego kosztuje 14 euro, dla dziecka 11,50. Wypiliśmy po kawce, przekąsiliśmy coś, idziemy do kampera, jeszcze mamy godzinkę, poczekamy i wracamy tutaj na przejażdżkę kolejką po jaskiniach. Wchodzimy właśnie na naszą kolejkę, będziemy jechać zwiedzać jaskinie.
Wsiedliśmy do wagoników, zaraz ruszamy zwiedzać jaskinię. No i kolejka ruszyła, idziemy. Jak na razie jedzie bardzo wolno. Jaskinia El Soplao znajduje się w paśmie górskim Arnedo. Jest to jaskinia wyjątkowa na skalę światową ze względu na dużą ilość znajdujących się w jej wnętrzu formacji geologicznych w postaci stalaktytów i stalagmitów. Są to jaskinie powstałe w systemie kresowym, którego początki sięgają ery mezozoicznej, czyli około 200 milionów lat temu. Skały, na których rozwija się kras tworzący jaskinię, pochodzą z Mezozoiku, a konkretnie z okresu Kredy, około 240 milionów lat temu. Jaskinię odkryto w połowie XIX wieku, kiedy królowa Elżbieta II zezwoliła na eksploatację kopalni w celu wydobywania minerałów, takich jak cynk i ołów, które eksportowano do północnej Europy. Kopalnia działała do lat 70. XX wieku, kiedy to wydobycie tych minerałów stało się nieopłacalne. Jaskinia ma prawie 20 km długości, chociaż tylko około 3 km są otwarte dla ogółu społeczeństwa w celu zwiedzania przygodowego. Standardowa wizyta turystyczna ma jednak nieco ponad kilometr. Po przejściu swego rodzaju tunelu docieramy do małej stacji, gdzie rekonstrukcja starego pociągu górniczego prowadzi do galerii znajdującej się w samej kopalni. Przed wyjściem znajduje się duży, dobrze oznakowany parking, jest też restauracja, kawiarnia, gdzie można całkiem nieźle zjeść. Wewnątrz znajduje się sklep z pamiątkami. Także koniec wycieczki z jaskiń. Było warto tam pojechać, naprawdę widoki były niesamowite. Jest to Piękna natura, naprawdę. Prześlicznie. Fakt, że nie można robić zdjęć, ale parę zrobiłam dla Was, żeby zobaczyć i jak będziecie tutaj w pobliżu, to warto, naprawdę warto przyjechać. minus jest taki, że wszystko jest w języku hiszpańskim, nie do końca wszystko rozumiemy. No ale nic, można sobie doczytać, kogo to bardziej interesuje. Także to jest taka jaskinia. Na początku miała być to kopalnia, ale później odkryto tą jaskinię i tak zostało. Jest to jaskinia minerałów. Także bardzo polecamy. My wracamy już z wycieczki do kampera. A tu taki piękny widok. Byczki, krowy chodzą po ulicy. Byczki chyba. Przyszły tutaj, koło naszego kamperka. Trzeba uważać, żeby nas nie zaatakowały. Słuchają się? To byki. Niespodziewani goście przyszli sobie. A my stoimy tu. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. Kończymy tą wycieczkę, kończymy tego vloga. My jeszcze dzisiaj jedziemy w następne miejsce, ale gdzie zobaczycie jak zwykle w następnym vlogu. Pozdrawiamy serdecznie. Do Zapraszamy usłyszenia. do nas do oglądania. Jak zwykle zostawiajcie łapki, komentarze, subskrypcje. Będzie nam bardzo miło. Trzymajcie się. Pa! 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 Witajcie kochani na kanale Camper Go. Jeszcze raz. Dawniej mieszkańcy utworzyli taką tamę na potoku. Ten potok nazywa się